O rany. Witam serdecznie. Przepraszam za kaszel, ale padła mi herbata. Oczywiście 8 grudzień 2024 rok. Dzisiaj będziemy krótko, dlatego że ja mam bardzo mało czasu, no bo jest bardzo późno, a no najpiękniejsza wiadomość jaka może być. Donald Trump pojedzie do Moskwy. Nie wiem, czy pamiętają osoby, jak mówiłem, że jeżeli przyjedzie do Europy, to przyjedzie do Polski, chociaż to było nieprawdopodobne, zupełnie prawie że niemożliwe, że pojedzie do Szwajcarii i pojedzie tam, gdzie jestem, do Brukseli. Tak mi się wydawało przynajmniej. Ale ostatnim fragmentem było, oby nie pojechał do Moskwy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Moskwa to Władimir Putin. Teraz pytanie, jak to możliwe? Wczoraj spotkał się z panem Francuzem. Pan Francuz reprezentuje znak wodnika. Wodnik to także następny wodnik, to Rosja. I teraz, czy się dogadali, czy się nie dogadali, ponieważ Macron troszeczkę zaczął, przypuśćmy, że podskakiwać na temat Rosji. Chciał być wielkim Napoleonem. Z tego wynikało, z tego uścisku, że nie został Napoleonem, a został trampoliną, czyli podłogą do startu, tak? Czy tam blokami startowymi. I w tym międzystarcie chwilę zamienił tutaj oczywiście z naszym prezydentem, ale potem spotkał się na ciemnej herbacie króla Wielkiej Brytanii, który jakby nie było, Wielka Brytania jest dziwnym krajem, bo trzeba brać pod uwagę, jeżeli patrzymy korzeniami, no to w takim razie do babci Wiktorii, z babcią Wiktorią rozmawiał, co zrobić z jej niegrzecznym wnuczkiem, którego jakby nie było, troszeczkę poświęciła, bo nawet palcem nie ruszyła w tym momencie, żeby nie zginął. No i mamy całą historię teraz w rozgrywce, ale w gruncie rzeczy Władimir Putin nie pochodzi z namaszczonej rodziny, lecz tylko z jakiejś tam dziwnej sytuacji. No i ta dziwna, przepraszam, ale coś mnie tutaj... najważniejszą rzecz. Trzeba zapalić naszego mnicha. Drogi mnichu, pilnuj tutaj. To, co się dzieje, już się rozpalił się. Rozpalił się, ja go już postawię tutaj, co chyba będzie widać. O, niech tutaj sobie siedzi, niech pali się. I teraz mamy tutaj Władimira Putina plus pana prezydenta Trumpa. Dlaczego Władimir Putin, przypuśćmy, bo może by przyjechał i by sobie pogadali w tym Paryżu, tylko pamiętajcie o tym, że Europa wyznaczyła trybunał jakiś dla pana Trumpa, także pan Trump nie zachęca, a w dodatku na pana Putina, a pan Trump wie o tym, no więc sobie pojedzie do wielkiego kraju, jakim jest Rosja i ubije interes. Bardzo bym chciał wiedzieć, o której będzie ta dyskusja, będę jutro w miarę pilnował, chociaż nie wiem, czy podadzą, jak to będzie wyglądać. Teraz pytanie, gdzie my jesteśmy? No to jest pytanie dosyć trudne i szkoda, że nie zrobię dzisiaj tej świątyni,
czyli tego wszystkiego, co się działo wczoraj, a no, zostawię to na inny czas, albo w ogóle nie zrobimy, bo tak szybko idzie ten czas, że po prostu nie do wiary. No i trzeba przyznać, że tutaj Władimir Putin czy dogada się, oczywiście, że się dogada. Tylko jestem ciekaw jedną rzecz. Jeżeli mamy Słońce w tej chwili w Strzelcu i w Bliźniętach, pamiętajmy, że Władimir Putin jest wagą, a z kolei pan prezydent Trump jest bliźniakiem. Teraz, czy Strzelec ma coś wspólnego z bliźniętami? No popatrzcie sobie tutaj na kosmogram. Strzelec, tutaj jest pan Trump, a Władimir Putin jako droga waga jest tu. Widzicie? Pokazuje cały czas ten trygon. Więc bardzo możliwe, że się dogadają. No i jestem ciekaw, jakie będą konsekwencje. No, podejrzewam, że konsekwencje będą takie, że pan prezydent Trump z panem Putinem według zasady pierestrojki Nowego Ładu i Zielonego Ładu pokroi tort. I teraz trzeba by się zastanowić, czy w którym momencie zapadły decyzje. Czy to nagle padły te decyzje, że leci do Moskwy, czy jeszcze w Waszyngtonie zapadły te decyzje, bo to też jest bardzo ważne. Nie wiem. Jeżeli zapadły w Waszyngtonie, to znaczy, że to jest zaplanowane, już wiadomo, co będzie. Akurat nie robiłem tego, zrobimy jutro, chociaż właściwie można by było i dzisiaj zrobić pewien ruch. Czyli tutaj zrobić pana Trumpa, tak? Mam pana Donalda, tak, Trumpa, prezydenta przede wszystkim i pójdziemy i zaraz znajdziemy sobie następną osobę. I mamy tutaj błąd. Władimira Putina. No i mamy. Pan Trump w środku, prezydent Trump w środku, na zewnątrz mamy. No i widzicie, kto jest ważniejszy. No proste. Jednak, co tu ukrywać, w 10. sektorze mieć Słońce z Uranem daje dużo mocniejsze. Czyli dokładnie można by powiedzieć, że prezydent Trump zaraz, bo uciekło mnie to słowo. Jeszcze raz.
Prezydent Trump to stan umysłu. Jak Rosja jest to stanem umysłu, to tak bym powiedział o prezydencie Trumpie, że to jest stan umysłu. A jak ktoś nie wierzy, to niech patrzy w kosmograf. W tym miejscu Słońca zobaczcie, gdzie ma Władimir Putin. I tutaj na Jowiszu jakbym był astrologiem pana Putina, to bym zaczął klaskać i powiedział, wiesz co, drogi Donaldzie, masz więcej rozumu niż szczęścia. Znaczy więcej szczęścia jak rozumu. Oj, odwrotnie, dzisiaj coś mówię odwrotnie. No, po prostu jest to jeden to jest stan umysłu po prostu. Zaraz zobaczymy jeszcze jedną zasadę kontaktowe i zaraz zobaczymy. Popatrzcie, jest tutaj na wadze i Słońce znajduje się w 18 stopniu Lwa i Ryby. Czyli czy jest dogadanie? Jest. Ryby są teraz w polityce, ryby są niedogadane. To nie jest tak, że ryby to są ofiary, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy w ostatniej sferze epoki ryb, a przed wejściem do epoki wodnika. I tutaj są te same zasady. W dodatku jest Saturn bardzo mocno uwydatniony i ten Saturn ma charakterystykę taką dosyć silną i Wenus jest na wejściu do Panny. Jeżeli jest Wenus na wejściu do Panny, a jeszcze znajduje się tutaj, to nie grają pieniądze najważniejszą rolę, a gra jest przede wszystkim, bo tutaj Wenus jest w ładzie Lwa, ale w Raka, czyli o powierzchnię. Gra jest właśnie to, co powiedziałem, o teren. I teraz, jeżeli pan prezydent Trump już ma przygotowaną jakąkolwiek sytuację, o którym nie poinformował nikogo, bo nie musiał nikogo poinformować, a przedstawi ten plan w Moskwie, to ten plan zostanie przyjęty w 100%. W 100%, dlatego że pamiętajmy o tym, że to jest biznes na najwyższym poziomie. Tutaj ten biznes polega na tym, że nikt nie może stracić, tylko muszą zyskać. Prezydent Trump będzie dążył do Trójmorza i koniec, i zyska Trójmorze. Będzie chciał zlikwidować Wielkie Niemcy. Francja to wyczuła. Macron to świetnie wyczuł. Wczoraj widzieliście. Te osoby, które widziały. Widzieliście, jak on traktował inne kraje, a przede wszystkim Macron, jak traktował te wszystkie kraje afrykańskie. Dlaczego? To nie jest dlatego, że to są frankojęzyczne. Wczoraj nie mówiłem o tym, to też jest. Ale przede wszystkim tylko dlatego, że tam są zasoby. Tam jest siła w tych krajach. No i jeszcze jedna rzecz, że tych wszystkich uchodźców można tam ich wysłać z powrotem. I w tej chwili właściwie, teraz pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, o pani Le Pen. Nie wiem, czy się spotkał pan prezydent Trump z panią Le Pen. A jeżeli się spotkał, nie wiem. Nic nie wiem. I teraz jest tylko kwestia. Najważniejsza rzecz. Gdzie my jesteśmy? My jako nasza ojczyzna. Chcę to wiedzieć. Bo to, co się dzieje tutaj w tym kraju, nie stanowi żadnej orbity tego układu.
Co będzie, jeżeli jutro Władimir Putin na przykład ogłosi z panem prezydentem Trumpem jakieś porozumienie? Albo przynajmniej poczekają do zaprzysiężenia. Co będzie? Co będzie się działo w tym momencie? Bo to, co się dzieje, dlatego też tutaj te zapędy na pana prezesa Kaczyńskiego są z jednej strony dobrze, ale ta strona, która jest, pokazuje, jak druga strona ma zareagować. Kiedy, przypuśćmy, wygra albo zostanie osadzony, dokładnie pokazuje palcem, co ma robić. To jest, ja jeszcze takiej piaskownicy nigdy nie oglądałem. Nigdy takiej piaskownicy, to jest po prostu 39 rok, to powinniśmy się nauczyć na pamięć, a tutaj patrzeć dokładnie teraz, jak to się rozgrywa. Na świecie jest wszędzie, wiecie co, a nasza wieś jest spokojna. To tutaj robić cokolwiek, jak teraz rozgrywa się świat nad naszymi głowami, biało-czarny orzeł i dokładnie czarny orzeł bawią się z sobą, te dwugłowe oczywiście. A my co z tym orłem? Go przerabiamy na jakiegoś kurczaka czy na co? Bez przesady. Naparzamy się tutaj, mikrofalę sobie jakąś podłączamy. Co to jest? O co tu chodzi? Przyglądając się temu, co się dzieje i patrząc to, co my tutaj robimy, i niektórzy, którzy wyciągają palec do przodu, w tym momencie to jest bardzo złe. Już są 2 palce na zdjęciu za plecami. To bardzo nieładny gest. Jeżeli ktokolwiek w tym Sejmie pokazuje palec, czy pokazuje coś, a nie rozmawia merytorycznie, to jest po prostu nie z tej bajki uczciwości. To nie jest bajka uczciwa. To jest jakaś gra, która jest poniżej ciosu, który automatycznie dyskwalifikuje kompletnie wszystko, co jest dookoła. To jest dyskwalifikacja kompletnie każdego, kto... W dodatku jeszcze jedna rzecz. Wyciąganie jakieś tam, że ktoś sobie z liścia dał i to branie za jakiś argument, to według mnie powinno się zrobić ring i wpuścić tych panów, gdzie się rozegrają sobie tutaj tą walkę i zobaczymy, kto będzie silniejszy. Bo to jest po prostu skandal, skandal, skandal. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze nie ma żadnych argumentów słownych, żeby społeczeństwo wiedziało cokolwiek. W dodatku, jeżeli się opowiada o kimś źle, to trzeba mieć argumenty. Tych argumentów w ogóle nie ma, to są wszystko poszlaki. Pokazuje się jakieś filmiki, pokazuje się jakieś dziwne rzeczy. Przepraszam bardzo. Jadąc w autobusie na zakręcie, przypuśćmy, że nie będę się trzymał, mogę przypuśćmy założenie, bo na przykład mam chore ręce, dłonie. Nie mogę się przytrzymać, tylko po prostu chcę, siedząc nawet,
wypadnę z tego krzesełka i uderzę kogoś i coś mu się stanie i on mnie powoła do sądu, dlatego że ja spadłem z krzesełka, bo to do tego doprowadza. Doprowadza do walki ideowej. To jest wstyd. W ogóle nie powinno dojść do takiego czegoś. Opowiada się o jednej rzeczy, że raz jedni, raz drudzy. No to ktoś nie wytrzymał to jednego i drugiego. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, która jest najważniejsza w tym wszystkim. To jest wynik ostatnich 4 lat i zachowania właśnie między innymi, tutaj mówię tych specjalistów od szczepień konkretnie. I to już są ludzie, którzy nie panują nad sobą, dlatego że białko to wiecie, nazwijmy to kolczaste, zaczyna działać. I likwiduje, a grafen z kolei likwiduje szare komórki. No i się rozpoczęła historia, która była do przewidzenia. To oczywiście, przecież to można było przewidzieć i o tym opowiedzieć. To zaczyna się po prostu walka, nazwijmy to półświadku, to jeszcze za mało. Można by jeszcze mózg podzielić na pół, no i to nazwijmy to w ten sposób. Przykre, ale taka jest rzeczywistość. Także jestem ciekaw jak. Ja zaraz tutaj poczytam sobie. Witam tutaj wszystkich po kolei, ale oj, tutaj zawsze się pyta, co jest o dzisiejszym. No o dzisiejszym to po prostu, no co to ukrywać. Dzisiejsza wiadomość, że pan prezydent Trump jedzie do Moskwy, to jest dla mnie największa satysfakcja. Ja chciałem to powiedzieć, że pierwszy raz pojedzie do Moskwy. W poprzednich moich wypowiedziach, pamiętacie, takich luźnych, ale wymieniałem je jako ostatni. I bardzo osobno, dlatego że powiedziałem, to będzie najbardziej taka, ale mogłem od razu powiedzieć, że pojedzie do Moskwy, bo to było logiczne, żeby jak nie do Polski, to do Moskwy. No przecież to jest najbardziej logiczne myślenie i niektórzy z publicystów też to mówili. Bardzo się cieszę, że jeszcze w tym narodzie ktokolwiek myśli, bo to jest taka sprawa. Teraz ciekaw jestem, jak zareaguje świat na ten pobyt w Moskwie i na pewno nic się nie wydarzy, tylko będą w milczeniu czekać i gadać jakieś głupoty. A ciekaw jestem, jak najbardziej zmieni się ta opcja opowiadania o Władimirze Putinie. Jak się zmieni? Co jest, powiedzmy, że potem poznacie ludzi, bo ja już widzę po panu, który chce być prezydentem, a jest prezydentem Warszawy i próbuje już robić zwrot narracyjny, który jest bardzo dobrą rzeczą. Bardzo dobrą rzeczą. Jak się ogląda TVN przez 24 godziny na dobę i tylko TVN, to się ma sprawny mózg. Socjotechniki, które są używane przez TVN i nie tylko, to są najlepsze socjotechniki, to są amerykańskie socjotechniki i one były używane chociażby w Niemczech. Że przecież, słuchajcie, żeby żaden astrolog nie przewidział tego, że pan Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, każde polskie dziecko w kołysce wiedziało, że pan Trump będzie prezydentem. Każde dziecko. Dlatego, że wyssało z mlekiem matki to, że pan Trump będzie prezydentem. Ja mówię specjalnie, bo przytykam pewnej osobie, która powiedziała, że my wyssamy z mlekiem matki. Tak, tak, tak.
dlatego że budowaliśmy ten kraj, dlatego że chcemy niezależności. Mamy tą niezależność wpisaną, tą wolność za wszystkich. Dlatego w Yad mamy najwięcej drzewek. Jeżeli ktoś tego nie rozumie z tamtej strony, to znaczy, że się myli. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma tylu Polaków, ile ja wymieniłem, to w takim razie bardzo się myli w świecie. Nie za bardzo zrozumiał świat. I nas, Polaków. I będąc Polakiem, wątpiąc w to, to niech się nauczy, co to jest polskość i do czego należy polskość. Jacy Polacy są w momencie, kiedy jest tragedia. Jak się wszyscy łączą i potem jak się teraz zobaczycie, że przypuśćmy założenie, wygra pan Trump z panem Putinem. Czyli wiecie już, o co chodzi. Zobaczycie, ile Polakożerców będzie. Ile nagle się znajdą wielcy Polacy. Oni są tak wielcy. Sprawdźcie ich najpierw życiorysy, czy to byli Polacy. Sprawdźcie 4 razy. Sprawdźcie babkę i dziadka i pradziadka. Tu już nie ma żartów. Bo zrobimy sobie takie kuku, że to się w głowie nie mieści. Najgorszym błędem była sanacja po I wojnie światowej. Po drugiej, że uwierzyliśmy, że Polska jest tam gdzieś tam. I przez to, że to trzeba przyznać, że to był majstersztyk, że wybuchło Powstanie Warszawskie. I wygraliśmy to Powstanie Warszawskie. I dopiero pan prezydent Trump powiedział jako pierwszy prezydent, który był w tej Warszawie, że to było bohaterstwo. Tyle lat czekać na słowa prawdy? Czy sobie w ogóle zdajemy sprawę z tego? Ci wielcy historycy, którzy uczą tej historii, którzy nie uczyli historii, to wojsko, które mówi, że ja jestem oficerem, czy on widzi to, co zrobili ci warszawiacy? To moja mama, będąc w tym powstaniu warszawskim, robiąc maturę i wychodząc z maturą z powstania warszawskiego, czy zdajecie sobie sprawę, co to było powstanie warszawskie? Oprócz kilku osób w tym Sejmie, które świetnie wie, co to jest powstanie warszawskie, reszta nic nie wie. A wymądrzają się, a głupoty takie gadają. Generał Walter za to zginął. Za polskość. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie w IPN. Dlaczego zginął? Człowiek. Przypuśćmy, że komunista. Człowiek, który walczył o wolność. Jak każdy Polak. Przypomnijcie sobie, co to było za dowództwo wtedy. Oczywiście nam dano wielkiego marszałka. Pamiętacie, jak się nazywa? I tą całą grupkę ślicznych. I do dzisiaj pana, który jest dowódcą największej gazety w Polsce, a jego brat siedzi w Szwecji. Wiecie, o kogo chodzi. Bierzcie pod uwagę to, bo inaczej to po prostu zbaraniejecie i będziecie po prostu. Ja się zgadzam, że jesteśmy niedokształceni. Zgadzam się, że jesteśmy niedomówieni. Nie wiemy, które książki czytać.
Jedna i druga strona kłamie. Ta prawdziwa strona nie jest prawdziwą stroną, bo nie pasuje. Przecież wszyscy też zmienili wtedy, kto zwyciężył Warszawę, tak? Kto obronił Warszawę przed rosyjskimi zagonami. Cud nad Wisłą. No oczywiście, że są tacy, którzy mówią, którzy nawet śpiewają, nawet robią marsze. Oczywiście, że tak. Ale kto ich słucha? Mają go ich za wariatów. Do mnie tak powiedziano. Panie, kto to jest? Kabareciarz? No czyś pan oszalał? A ten drugi w tej czapeczce z tym drugim kolegą takim pulchnym, to co oni opowiadają? Chyba pan żartuje. Aktorzyna? No tak, aktorzyna. Reagan był aktorem. Zawodowym. Pan prezydent Trump też. No więc wystawili takiego aktora, który, jak pan prezydent Trump powiedział, że to jest najlepszy, taki, co puka do domu i sprzedaje różne rzeczy. Zorientował się raz, dwa. I kupuje puszki, tanki, jeszcze jakieś inne rzeczy. No i trzeba było pojechać do najważniejszego i porozmawiać sobie, że koniec tego gospodarowania. Zobaczymy. Mam nadzieję, że na pewno na 99%, że się dogada. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, bo chętnie bym zrobił kosmogram, a nie patrzył tutaj na ten, bo to jest też bardzo istotne. Ja nie wiem, czy tutaj by się udało zrobić. Zaraz zobaczymy, czy się uda zrobić. No, no można. Czy na przykład, jeżeli zrobimy jutro na 12, jakby to wyglądało? Popatrzymy sobie. Na razie mamy, już mamy 12:48, to będziemy musieli to zlikwidować. 12:03 jest 12. No więc jeżeli patrzymy na 12, no to dosyć nieciekawie to wygląda, dlatego że w rybach ascendent. Słońce jest strzelco, ale w gładzie raka. Tu jest dom oczywiście sektor pracy, tak? I tutaj słońce wypada w wodniku, w lwie. W bliźniętach oczywiście mamy tutaj Jowisza, a w wadze mamy w pierwszym domu jest waga. Tutaj. No, mamy. Zobacz, jaki piękny trygon. Saturn z Uranem. Ale to jest Uran tranzytujący, ale Saturn nie ma nic. Patrzcie, pusty jest Saturn. Bomba. Ten Saturn dnia. Bo ten Saturn to nie bierze udziału, bo to jest Saturn ich dwojga. Bo to jest wektorowy. Jeżeli by były jutro rozmowy, to są fantastyczne rozmowy, bardzo dobrze rokujące. Zobaczymy, no, mamy czas. Czas pokaże, historia pokaże, zobaczymy, jak królewska wiedza działa.
Ktoś powie, ale to pana interpretacja. Oczywiście, że moja interpretacja, znaczy ja. Tutaj nie ma drugiego słowa. Jak na razie, do tej pory jestem, nie to, że jestem zadowolony z siebie, nie, jestem zadowolony z tego kółka, z tych planet, że one postępują zgodnie ze swoimi widzimisię, a te widzimisię podglądam i te widzimisię całkowicie mnie się to podoba. Więc mam nadzieję, dzielę się z wami tymi widzimisiami u wielkiego misia, więc tutaj, a jakby nie było, pan Trump pochodzi też od misia, tego, bo jak patrzymy na Berlin, to jest miś, więc taki troszeczkę inny typ misia, ale zawsze miś i dwa misie się to, wiecie jak to, kruk krukowi oka nie wypada. No więc oczywiście, misiaczki sobie dadzą i pamiętajcie, nawet przypomnijcie sobie, jak Gierek dawał temu takiego jeszcze, ci chyba nie będą aż tak bezpośrednio po francusku. Nie, to nie. Ja muszę zrobić sobie taki duży plakat i na tym plakacie i dwa wiadra postawić, jak będę, jak zjem coś nieprzyjemnego, tą szwedzką puszkę, tak? Nie chcę żadnej takiej puszki, nie, żadnego takiego owocu morza. W ogóle nie przepadam za owocami morza. Lubię dorsza wyłącznie tylko świeżego, bardzo takiego prosto z kutra i od razu go zrobić na patelni. Ale od razu i trzeba w dobrej wodzie być, żeby nie było za dużo żelaza w tej wodzie. Bo jak mieszkałem tam nad morzem, to zarówno w Oliwie, krótko mieszkałem w tej Oliwie, tam ciotka mieszkała, ciocia, no ale pamiętam, bo wannę czerwonej wody w środku. A potem jak się przeprowadzili też pod Kołobrzeg, to było normalne, że była ta woda taka troszeczkę. Koszule stawały się bardziej kowbojskie, czyli od zardzewiałych misek. To tak, jak chcecie nosić taką koszulę kowboja, to ona jest taka kolorowa. Także tak to wygląda. Słuchajcie, będę kończył do jutra, bo dzisiaj już jestem zmęczony i trzymajcie się z Bogiem. Bardzo się cieszę. A jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej fazie naszej zabawy. Tutaj fantastycznej zabawy pod każdym względem. Więc trzymajcie się, cieszę się i do zobaczenia do jutra. Pa, pa.